Gdyby Stanisław Moniuszko żył dzisiaj, miałby dużą trudność ze zdobyciem popularności, albo wręcz przeciwnie, byłby idealną pożywką dla hejterów internetowych. Dlaczego? Chociażby przez to, jak wyglądał czy się zachowywał. Był nerwowy, nadwrażliwy oraz łatwo tracił panowanie nad sobą. Na dodatek czasem chodził w dwóch różnych butach, bo nie stać go było na jedną porządną parę. Jego postura zdradzała natomiast umiłowanie do jedzenia, obfitych i tłustych posiłków. Zaglądając do cukierni, potrafił zamówić nawet 12 ciastek. Powoli, Pańczku, powoli. Taki opis nie zwiastuje początku niemal 200-letniej historii sławy kompozytora, przypomnijmy, ojca polskiej opery narodowej. Tak samo jak nie mógł się spodziewać jej sam Moniuszko. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że Moniuszko to taki self-made man. Na wszystko, co osiągnął, ciężko sobie zapracował. Praca, praca, praca i talent. Start miał całkiem niezły. Pochodził z rodziny szlacheckiej herbu nomen omen Krzywda. A na jego rozwój wpływ mieli na pewno wykształceni i ciekawi świata stryjowie, ale także jego matka, która dawała mu pierwsze lekcje muzyki. Urodził się w Ubielu, wsi niedaleko Mińska na terenie dzisiejszej Białorusi, która za czasów Moniuszki była istnym tyglem kulturowym, bo oprócz Polaków zamieszkiwali ją Litwini, Rosjanie, Żydzi czy Tatarzy. Jako dziecko był utalentowany, ale nie zaliczał się do cudownych dzieci jak chociażby Mozart czy Chopin. Władał za to kilkoma językami, czas spędzał nad książkami i nie ciągnęło go do żadnych rozrywek czy spotkań towarzyskich. Koledzy przezywali go przez to panicz. On, Panicz twój. Praca, praca i jeszcze raz praca. Mimo że uczył się m.in. w Berlinie, to nigdy nie uzyskał dyplomu kończenia studiów wyższych. Więc wciąż nie brzmi to jak historia jednego z najbardziej znanych polskich kompozytorów. Ale posłuchajcie dalej. Przez swoją nerwowość nie był łatwym partnerem dla żony Aleksandry, chociaż kochał ją nad życie i pozostał jej wierny do śmierci, co nie było wówczas wcale oczywiste. Mimo że czas, w którym żył, nazywamy romantyzmem, ówcześni artyści z reguły nie bywali wiernymi partnerami i często zmieniali obiekt zainteresowania. Uczucie Stanisława do żony było gorące, a jak wszyscy doskonale pamiętają, doczekali się 10 dzieci, czyli w sumie więcej niż oper kompozytora. Nie mam czasu, gołąbeczku, kruchać dzisiaj z tobą. Ale jak tyle ludzi utrzymać? Jeśli dodać do tego służbę, to około 18 osób. Przypomnijmy, że za czasów Moniuszki nie było dodatku socjalnego na dziecko, a żona kompozytora nie była specjalnie gospodarna. Zupełnie jak sam Stanisław nie miała głowy do interesów ani talentu do zarządzania. Może dlatego zaczął łysieć w wieku 25 lat? Kłopoty finansowe towarzyszyły Moniuszkom przez całe życie. Stanisław ciągle pożyczał, czasem spłacał długi nowymi utworami, a aby się utrzymać, pracował dodatkowo także jako nauczyciel muzyki czy organista. Nie otrzymał nigdy tantiem kompozytorskich, mimo że był tytanem pracy, a za swoje kompozycje nie dostawał wcale mało, jakoś fortuny się nie doczekał. Dopiero po ponad 100 latach po śmierci Moniuszki jego nazwisko zaczęło nam się kojarzyć z pieniędzmi, a to za sprawą Narodowego Banku Polskiego, który wyemitował banknot o nominale 100 000 złotych z podobizną kompozytora. Od 1991 przez 4 lata za Moniuszkę można było kupić sobie na przykład 17 litrów mleka. Co ciekawe, mimo że nasz główny bohater nazywany jest drugim po Chopinie, to przed denominacją banknot z podobizną Chopina miał niższy nominał niż ten z Moniuszką. Było to 5000 złotych, co oznacza, że za jednego Moniuszkę można było dostać aż 20 Chopinów. Warto przy okazji zaznaczyć, że Paderewski miał banknot o wartości 2 milionów, ale możemy raczej uznać, że bycie jednocześnie znakomitym pianistą, kompozytorem i premierem rządu jest dosyć wyjątkowym osiągnięciem zasługującym na takie wyróżnienie. Wracając do bohatera dzisiejszego odcinka. Moniuszce finansowo nie pomogło nawet objęcie stanowiska dyrektora Teatru Wielkiego w Warszawie, a była to najbardziej prestiżowa funkcja muzyczna na ziemiach polskich w XIX wieku. Kiedy przybył do Warszawy, momentalnie stał się rozpoznawalny na ulicy, a to wszystko dzięki sukcesowi Halki, o której mówiliśmy w drugim odcinku. Każdy czeka na taki moment w życiu, kiedy poświęcenia i upór w dążeniu do celu przynoszą owoce.
I taki właśnie moment przyszedł w życiu Moniuszki w 1858 po premierze wymienionej przed chwilą opery. Czy Moniuszko spoczął na laurach? Wręcz przeciwnie. Zaczął pracować jeszcze bardziej. Czuł, że teraz jest jego 5 minut. Moniuszko, Moniuszko. O, maestro Moniuszko, witam serdecznie. Po Halce kolej przyszła na następne opery. Skomponował Flisa, Hrabinę, Verbum Nobile, Straszny Dwór, Parię i Beatę. Prawdziwy fanatyk pracy. Pod względem liczby skomponowanych utworów wyprzedza go tylko długowieczny Ferenc Liszt. Podczas swojego 53-letniego życia samych pieśni skomponował aż 320. W tym m.in. Dziada i Babę, Był sobie dziad i baba, bardzo starzy oboje. Ona kaszląca słaba, on skurczony we dwoje. Czaty, Hej, kozacze, ty chamie, czemu w sadzie przy bramie nie ma nocą ni psa, ni pachołka? czy Znasz li ten kraj? Do słów Goethego w przekładzie Mickiewicza, często błędnie określanego jako oryginalnego autora tekstu. I znasz li ten kraj, ach ta moja mila. Ale skoro przy pieśniach jesteśmy, grzechem byłoby nie pokazać tej uwielbianej przez wszystkich. Prząśniczka, bo o niej mowa doczekała się kilku ciekawych aranżacji. Chrząśniczki siedzą jak anioł, dzieweczki przędą sobie. Czyja dłuższa nić? Łatwo idzie przędza wesoło dziewczynie. Pamiętała 3 dni o O wiernym chłopczynie, kręcie czano, widź się tobie, widź, to pamięta lepiej, czyja dłuższa nić. Inny się młodzieniec podsuwa z ubocza. Ciekawe, co kompozytor by powiedział na takie interpretacje. Od prostych piosenek, poprzez romanse, dumki, aż po rozbudowane ballady, Moniuszko wybierał wiersze polskich poetów i komponował do nich muzykę dość prostą, łatwą do zagrania w domu. Wykonuje się zaledwie kilkanaście pieśni, zaś reszta nie jest tak znana, choć jest piękna. Marzeniu sennem widziałam go, głos mu drżał, gdy mówił te słowa. Za co jeszcze lubimy Moniuszkę? Naturalnie za jego arie operowe. I tu od razu taka ciekawostka. Błędnie przyjęło się, że ta aria Ten zegar stary, gdyby świat kuranty ciął jak znów. to aria z kurantem ze Strasznego Dworu. Istotnie znajduje się tam fraza kuranty ciął jak z nut, ale kurant, o którego tu chodzi, czyli melodia wygrywana przez pozytywki w zegarach, występuje w innej arii, tenorowej arii Stefana. Matko moja miła. Więc możecie od teraz poprawiać wszystkich, parafrazując słowa przytoczonego fragmentu. Matko moja miła, ten zegar stary to nie jest aria z kurantem. W ponad 300 skomponowanych przez Moniuszkę utworach, oprócz oper i pieśni, znajdziemy operetki, balety, kantaty, ballady oraz utwory fortepianowe, orkiestrowe, organowe i kameralne. Liczba utworów i ich rodzajów świadczy o tym, że miał naprawdę bujną wyobraźnię i mnóstwo pomysłów i jak widać nie przeszkodził mu w tym wygląd, brak czasu przez liczną rodzinę czy pozornie nudne życie.
Mimo że każdy wie, kim był Moniuszko, przynajmniej mamy taką nadzieję, to jednak kojarzy się czasem z czymś niemodnym. I kiedy ktoś chce komuś zaimponować, raczej użyje do tego Chopina, a nie Moniuszki. A szkoda. Mnie takie się rzeczy grywało. Tej muzyce już nic nie może ani pomóc, ani zaszkodzić. Jestem innego zdania. Dlaczego więc mimo wszystkich przeciwności losu Moniuszko jest tak znany? Jego twórczość jest bardzo przystępna. Pasuje zarówno do sztuki wysokiej, jak i kultury popularnej. Dołem sinej wody złota rybka mknie. Z brzegu chłopiec młody polne kwiaty rwie. Od początku wszyscy łatwo odnajdywali w jego muzyce znajome rytmy taneczne, melodie znanych pieśni i przyśpiewek bardzo słowiańskich i nastrojowych. Liczy się też tematyka oper, dzisiaj szczególnie aktualna, bo kwestie nierówności społecznych, wykluczenia, dyskryminacji są niezwykle interesujące dla współczesnych twórców i publiczności. Ale przede wszystkim Stanisław Moniuszko zapoczątkował nowy etap w polskiej historii muzyki. Niestety czasy, w których komponował, nie pomogły mu osiągnąć wielkiego światowego rozgłosu, ponieważ Rzeczypospolitej formalnie nie było na mapie. Takie inicjatywy jak Rok Moniuszki 2019 wyznaczają nowe etapy w pokazywaniu jego dzieł publiczności nie tylko polskiej, ale także międzynarodowej. O Moniuszkę dalej rywalizują śpiewacy polscy i zagraniczni na odbywającym się co 3 lata konkursie moniuszkowskim. Walczą dzielnie także z językiem polskim. Czyste niebo. Do grobu trwać bezżennym stanie, zamiary dziwni niesłychanie. Mówi pani Cieśnikowa, że z nich każdy wolność chowa, aby nie ulegać łzom. Jakie jeszcze wyróżnienia dostał Moniuszko w swoim jubileuszowym roku? Między innymi uhonorowanie jego imieniem Dworca Centralnego w stolicy Polski, Warszawie. Jest to pierwszy w naszym kraju dworzec, który ma swojego patrona. Może słuchając tego zastanawiacie się, co ma Moniuszko wspólnego z pociągami? Pewnie tyle samo, co Chopin z samolotami. W każdym razie do Warszawy przylatuje się na lotnisko Chopina, a przyjeżdża na dworzec Moniuszki. Moniuszko doczekał się również w Polsce kilkuset ulic swojego imienia i trochę mniej pomników. Jeden z nich znajduje się przy Placu Teatralnym 1 po lewej stronie od wejścia do Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie. Tu też w 1996 roku sali głównej, w której się znajdujemy, nadano imię Stanisława Moniuszki. Należy ona do największych tego typu obiektów operowych na świecie. Jeśli więc żyliście w przekonaniu, że żeby osiągnąć sukces w świecie artystycznym trzeba być cudownym dzieckiem czy natchnionym geniuszem z rozczochranymi włosami, to daliście się uwieść stereotypom. Stanisław Moniuszko bez takich cech jest idealnym przykładem, że talent to jedynie namiastka sukcesu. A jeśli podobał Wam się ten odcinek, nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu naszego kanału oraz naciśnięciu łapki w górę. I pamiętajcie, praca, praca i jeszcze raz.